Witajcie telewidzowie w trzeci dzień naszej amazońskiej przygody. Płyniemy z Iquitos do Santa Rosa. Cały ten odcinek tej amazońskiej przygody odbywa się w Peru. I tutaj, po lewej stronie już, płyniemy już może od godziny czy dwóch i widać już kolumbijską granicę. Część tej Amazonki, którą my płyniemy, jest po peruwiańskiej stronie, a ta końcówka, w której się znajdujemy, jest na granicy kolumbijsko-peruwiańskiej. Mamy godzinę prawie 7 rano, o 5 mieliśmy dopłynąć już do Santa Rosa, ale przez to, że mieliśmy wczoraj dużo stopów i te stopy trwały dłużej niż powinny, no to dlatego mamy takie opóźnienie. Mamy opóźnienie już 2 godziny, myślę, że jeszcze z godzinę będziemy płynąć albo lepiej. U nas na pokładzie jeszcze wszyscy śpią. Marika też. Dopłynęliśmy rano do kolejnej wioseczki. Widzę, że tutaj rozładowują jakieś stelaże, pewnie też do budowy jakiegoś domu. Zszedłem z naszej barki na ląd. Tak jak wam mówiłem, tutaj jest peruwiańska strona. Tam widać Kolumbię. Kolega ładuje banany na taką małą łódkę, gdzieś będzie wywoził je. Przeszedłem się kawałek tutaj po tej wiosce, ale spadam już na łódź, bo też zaczyna padać. Tego nie zauważyłem. W nocy załadowano nam byczki na pokład. Ale jajca. Tego to się nie spodziewałem. Cześć kolego. Ale ty masz rogi. Ojajaj. Zobaczcie tego, ten to pewnie waży 100 tonę. Jaki bydlak. Zaparzamy jeszcze kawę w naszym serbskim czajniczku. To nie są peruwiańskie krowy, to są krowy kolumbijskie. W tym miejscu zaczyna się wyspa Santa Rosa. Wyspa leży na Amazonce, na środku Amazonki. No i my na tą wyspę docelowo dzisiaj płyniemy. A to ciekawe, bo płyniemy bardzo blisko kolumbijskiej granicy. Dosłownie 5, może do 10 metrów od brzegu. A od peruwiańskiego brzegu z 300-400 metrów. Kolega przyszedł do nas na górę i powiedział, jeden z załogi, że możemy przyjść do kuchni i coś tam sobie zjeść. Choć nie mamy już w planie, nie mamy wykupionego śniadania na ten dzień, to ja idę zobaczyć do kuchni teraz, co ma na myśli. A żeby iść do kuchni, trzeba przejść koło byczków, przejść przez cały załadunek. Jeszcze sporo towaru zostało. Trzeba się przycisnąć przez taką wąską ścieżkę i na końcu tam. Kolega nałożył mi ryżu i fasolki. Perfekto. Gracias. Dopływamy po raz przedostatni do brzegu, tym razem do tej wyspy, która jest na środku tej rzeki, o której wam wspominałem, Santa Rosa. No, powiedzmy, jesteśmy 3/4 drogi od tamtej strony, jak ta wyspa się zaczęła, a później już kolejny stop to będzie już nasze docelowe miejsce. Wygląda na to, że będą rozładowywać byczki. Kolega wszedł na burtę, żeby je tam porozwiązywać. Jest ich 4 czy nawet 5. Trzeba uważać, może zaraz na schody uciekać, jak oni go puszczą. Pierwszy byczek schodzi z pokładu. Trzeba uważać. No jakiś oporny. Nie chce iść. Ten skuter zaraz tutaj przestawi. Głodny, na banany idzie. O, kapitan wie, jak go ruszyć. Poszedł. Dobre. Wyprowadzają trzeciego byczka. Ten też jeszcze taki mniejszy. O, spokojnie, dostojnie wychodzi. Teraz schodzi ten największy. Ja to się lepiej odsunę, bo jak mnie pogoni. Kurde, puścili go, nikt go nie ciągnie. Ale zbydle. Takiego to ja jeszcze nie widziałem. Nie w tą stronę, kolego. Ładnie poszedł. Dlaczego oni go nie trzymają? Ale jaja. Dobra, poszedł w banany, ja spadam. Próbują go teraz złapać. Jest. Złapali za linę. Nie wiem, dlaczego od razu nikt nie trzymał tej liny, tylko go tak puścili. Chłopaki wyciągają wąż, bo ktoś musi te gówno teraz posprzątać, bo te byczki nieźle tutaj nasrały. Chwila i kupa będzie posprzątana, chłopaki wzięli się do roboty. To jest dobre, patrzcie na to. I do rzeki. Dopływamy do brzegu i nie wiem jeszcze, czy to jest nasz ostatni stop,
Tutaj jest jakaś straż wybrzeża. Zobaczcie, ten taki zielony, chciałem powiedzieć budynek, a to jest taka barka, łódka. Przybijamy do portu. Kapitan włączył takie głośne sygnały, to chłopaki zaczęli uciekać, bo nie ma miejsca dla nas. Okazało się, że to jest ostatni stop na tej wyspie. No i musimy zbierać szybko nasze rzeczy, hamaki i spadamy. Ta Rumunka zrobiła się jeszcze większa niż jak z nią weszliśmy. No nic, schodzimy prawie jako ostatni, bo zobaczcie, już się ludzie zbierają. Ten kolega z Japonii też płynie w tą samą stronę co my, więc może będziemy podróżować razem. Pożegnanie ostatnie z naszą łajbą spędziliśmy tutaj 3 dni, 2 noce. Teraz szukamy transportu, bo musimy dojechać do biura emigracyjnego po pieczątkę wyjazdową. No i prawdopodobnie pojedziemy tuk-tukami za 5 zł, czyli 5 soli od osoby. Wsiadamy już do naszego tuk-tuka, zapakowaliśmy się w trójkę. Ten plecak to Japończyka, który też jedzie z nami. No to jedziemy do emigracyjnego po pieczątki. Wygląda na to, że będziemy przejeżdżać przez ten drewniany mostek. Nawet nie czekasz, ludzie przejdą, no dobry jest. O, damy radę, czy musimy zejść? Paść bym nie chciał tutaj. Sporo służb, sporo wojskowych tutaj, bo są 3 granice. Przed nami kolejna kładka. No, kolego. Z takim bagażem. Dobry sprzęt, Honda. Nieraz woził tędy turystów. Jesteśmy. Powoli dojeżdżamy do jakiegoś miasteczka. Coś tu się zaczyna dziać. Tam widzę po lewej stronie też jakiś port. Widać, że są restauracje, są jakieś bary. Tutaj jest kolejna restauracja. Jest i dentysta na wyspie. Zobaczcie, jak te domy wyglądają. Wszystko na palach stoi. Ta wyspa taka rozwinięta. Wszystko tu można kupić. Owoce, świeże warzywa, sklepiki, banany, benzyna, jakby ktoś chciał. Policja stoi na drodze, zatrzymała nas na razie, że nie możemy przejechać. Coś się może dzieje. Już wszystko jasne, wszyscy się zatrzymują, bo odbywa się wciąganie peruwiańskiej flagi na maszt. Chłopaki salutują. Teraz na żywo ktoś śpiewa peruwiański hymn. Postaliśmy 10 minut i wygląda na to, że jedziemy dalej. Kolega już nas woła do środka, bo pewnie nieraz to widział, ale policjanci jeszcze stoją. Czyli można już przejechać, nie będą nas ganiać. Dziękujemy, panie policjancie. Zostawiamy nasze plecaki w tuk-tuku. Kolega nas przywiózł pod biuro emigracyjne, musimy zapukać i zaraz nas tutaj wpuszczą. Jak będziecie już w Santa Rosa, to pamiętajcie, tutaj macie dni i godziny, w których jest otwarty urząd celny, czyli tutaj, gdzie dostaniecie pieczątkę. Tutaj jest przerwa, a tak to od poniedziałku do niedzieli od 8 do 17. Marika poszła już tam do pokoju i tam pan zadaje jakieś pytania i będą pieczątki dawane. Siedliśmy już z powrotem do tuk-tuka i jedziemy z emigracyjnego do portu, żeby się przedostać na inną stronę rzeki. Płacimy koledze jeszcze 10 soli od osoby, 10 zł za to, że nas zawiózł, poczekał i przywiózł z powrotem do portu. Zabieramy nasze rumuny i idziemy coś zjeść. Przyszliśmy jeszcze do lokalnej restauracji. Pani grilluje coś na świeżo tutaj. My zamówimy sobie coś do jedzenia jeszcze przed wyjazdem do Brazylii. Już wiemy co? Nie ma dla mnie nic. A tamto co pytałaś? No to będzie zupa. Zupa z ryżem. Aha. Za 18? To chyba nas No tutaj właśnie, wysłałeś. coś pani tutaj ściemnia. A pokazała mi zdjęcie, mówi, że to nie to. Aha. To, wiesz, to co my lubimy. Posiedzieliśmy chwilę w restauracji, wypiliśmy chicze. Teraz bierzemy nasze plecaki i idziemy już tam na łódkę. Zebrało nam się 4 butelki i oddaję teraz w lokalnym sklepie i pani mi da reales, czyli brazylijską walutę. O, gracias. Jak dobrze, że my mamy tą Rumunkę, bo by tak łatwo nie było. A mam jeszcze tutaj plecak, to już jest 2. Marika ma jeden z tyłu, drugi z przodu, jeszcze reklamówkę, no przecież mało miejsca. Kolega już nas tutaj złapał i zaraz nas zaprowadzi na łódkę. Kolega wziął ode mnie Rumunkę i już idziemy teraz na naszą łódź. Jak dopłyniecie z Iquitos do Santa Rosa, to pamiętajcie, że macie 2 opcje. Albo popłyniecie łódką do Kolumbii, albo popłyniecie łódką do Brazylii. My wybieramy Brazylię.
to jest podobna droga, bo to 3 granice są jakby tak, o nie, koło siebie, więc nie ma znaczenia, tylko musicie wybrać kraj, do którego chcecie jechać dalej. I w drugą stronę jest dosłownie to samo, bo sporo ludzi robi trasę najpierw Kolumbię u góry, północną część Kolumbii, lecą do Leticia, tak się nazywa tutaj miasto i lotnisko, i później z Leticji przyjeżdżają tutaj na stronę peruwiańską, zbierają też te pieczątki i stąd wsiadają na łódkę i płyną do Iquitos. A my już wsiadamy na łódkę, która nas zawiezie do Brazylii. I tam też musimy iść najpierw po pieczątki. Mała łódeczka, większa nam niepotrzebna. Będziemy płynąć pewnie z 10-15 minut. Tak wygląda nasza łódka w środku. Kolega już będzie odpalał i zaraz będziemy odpływać. Najpierw musi przestawić tą łódkę obok, odepchać ją trochę. No właśnie, bo się nie zmieścimy inaczej. Kolega teraz wymanewruje i zaraz tam wpłyniemy. Jest, śruba. Kolega musi uważać, bo tą śrubą to można krzywdę zrobić. Żegnaj Peru! Będziesz tęsknić? W ostatnich dniach już nie. Ale było pięknie, było to piękny, intensywny, ale cudowny czas. Na pewno będę chciała wrócić. Tu jest port, pan nam powiedział, że ludzie tutaj czekają na łódkę do Iquitos. Teraz musimy założyć jeszcze kamizelki. W Brazylii pewnie sprawdzają. Kolega nam powiedział, że tutaj na tym odcinku rzeki są piranie, żeby lepiej ręki do wody nie wkładać. Dopływamy powoli na ziemię brazylijską. Delfiny tutaj gdzieś skakały, co dopiero. Ale pięknie wygląda. Ale blisko brzegu sobie wyskoczył. Ale ponoć wyskoczył drugi raz, nie widziałem go teraz. Ale nieźle. To już drugi raz jak widzieliśmy delfiny. Przypłynęliśmy do brzegu. Ale Bye! łódka nam odpływa. I to jest ta chwila, moi drodzy. Pierwszy krok na peruwiańskiej ziemi. Jest! Peruwiańskiej, brazylijskiej, boliwijskiej. Tak, tyle tych granic tutaj, że można się pomylić. Jesteśmy w Brazylii oficjalnie. Za przepłynięcie ze strony peruwiańskiej do brazylijskiej płacimy po 5 soli, czyli po 5 zł. Marcin przeszedł, chyba tam wpadł butem. Dobra, idziemy po kolei. Teraz pora na mnie, żebym ja się tu w tych klapeczkach nie wytegowała. Jest dobrze. Okej. Najlepsze jest to, że tak się zakręciliśmy, że zapomnieliśmy wymienić nasze sole na brazylijską walutę, reals. No i nawet nie mamy teraz, żeby zapłacić za taksówkę. Patrzę na bankomat jakiś najbliżej, może udać, bo wymianą dzisiaj też mamy być średnią, bo jest niedziela. No właśnie. Musimy to jakoś rozegrać. Odeszliśmy kawałek od portu, bo dziwna sprawa, ale tam żaden tuk-tuk nie chciał się zatrzymać, tak jakby byli ugadani, że nie mogą brać turystów z portu. Może kawałek wyżej nam się uda złapać. Jedziemy za 20 soli do emigracyjnego, 20 zł, taksówką brazylijską. Musicie przyjechać w to miejsce, Policja Federalna Tabatinga. No i tutaj dostaniecie pieczątkę. Pan wam pewnie zada kilka pytań. Jak to wygląda, to jest nasz taksiarz. Hola taksiarz. I tam już Marika stoi, ja tutaj czekam z taksiarzem, bo nasze walizki zostały w samochodzie. Szybko poszło, mamy już pieczątki w trójkę, wsiadamy w naszą taksówkę, jedziemy wymienić jakieś pieniądze. Ale jaja, przyjechaliśmy wymienić pieniądze na granicę z Kolumbią, bo tutaj jest najlepiej i zobaczcie, tutaj jest granica, ja teraz jestem już w Kolumbii. Dobre jajca, co? A tak to wygląda, tutaj gdzie ten znak to jest granica. Marika jest w Brazylii, ja jestem w Kolumbii. Wymieniamy wszystkie sole, jakie mieliśmy. I dostajemy 222 riale. Kurs jest 1,35 za jednego sola. Jesteśmy na tej granicy, zobaczcie, frontera Kolumbia-Brazylia, ale wracamy już do centrum, bo kolega nas tutaj miliony skasuje za tą taksę. Przyjechaliśmy pod nasz hotel, idziemy zobaczyć, jakie pokoje pan ma. W sumie to jeszcze nie nasz, pan nam zaraz pokaże. Tak wygląda pokój za 75 zł. Myślę, że zostaniemy. Jest lodówka, ale nie ma okna. Jest trochę duszno. No i łazienka też spoko. Jak już wiecie, my jesteśmy w Brazylii. Mieszkamy tam w hotelu, za mną kawałeczek. Wzięliśmy prysznic, ogarnęliśmy się i wychodzimy teraz na miasto. No i co, podsumowując tak na szybkości tę peruwiańską przeprawę przez Amazonkę. Było super, zapłaciliśmy tylko po 80 parę złotych za cały wyjazd. No te jedzenie nie było takie jak miało być, bo słyszeliśmy, że jedzenie można dostać dużo lepsze, ale to na tych większych łodziach.
Jak będziecie chcieli płynąć tą trasę, to szukajcie tych większych łodzi. Trochę się odsunę, bo tam słyszę cały czas muzyka gra. Szukajcie tych większych łodzi, bo ponoć tam jest lepsze łazienki, lepsze prysznice. My to nawet się nie myliśmy przez 3 dni, bo ta woda była taka w tym zbiorniku, w tym zbiorniku była sadza, która leciała cały czas z tego komina, więc no nie chcieliśmy się jakoś zarazić, bo mieć sraczkę na statku przy takich kiblach i bez dostępu do jakichś tam leków, no to nie chcieliśmy, więc wykąpaliśmy się dopiero w tym hotelu, więc jak najbardziej polecamy tego tripa, relaks, leżenie, spanie. Weźmiecie sobie jakąś buteleczkę, weźmiecie sobie jakieś piwo, można płynąć. W zwykłej restauracji przy ulicy widzę, że kolega śpiewa na żywo. I w tym miejscu, Tabalinga, to jest taka mała mieścina, długo nie zostajemy. Na pewno jedną nockę, którą wzięliśmy sobie hotel. I teraz idziemy do portu, dowiedzieć się, kiedy będziemy mogli wypłynąć stąd do Manaus kolejną łodzią. Ta łódź będzie płynęła 4 dni po Amazonce, więc taki amazoński trip sobie robimy. No i tak naprawdę tutaj nikt tego nie wie do końca, kiedy te łodzie wypływają, bo słyszeliśmy już w poniedziałek, słyszeliśmy już we wtorek. Hej! Że także ciężka sprawa, trzeba po prostu iść do portu i się dowiedzieć. Tak samo było w Peru. Pytaliśmy o wyjazdy, no to tuktukarze mówili inne godziny, ktoś tam inne. Jedni mówili, że z tego portu, drudzy mówili, że z tego portu. Także najlepsze informacje dostaniecie właśnie w porcie na miejscu. Od razu wiadomo, że jesteśmy w Brazylii. Jesteśmy w Brazylii dopiero około 3 godzin. I dobrze, bo te odległości między Peru a Brazylią, Kolumbią, tutaj to jest tylko rzeka, więc jakby my płynęliśmy kilka minut tą szybką łódką, więc my anteny jeszcze ściągamy peruwiańskie, bo mamy karty SIM z Peru, to jest dobrze. Hello. I to jest dobrze, bo jest niedziela i jeszcze nie widzieliśmy miejsca, gdzie można sobie kupić SIM karty, a wiecie, w takich miejscach, gdzie nie ma informacji za dużo, gdzie to nie jest też mega turystyczne, no internet jest bardzo ważny, bo komunikacja, też żeby znaleźć sobie właśnie jakieś takie miejsca, gdzie jest port, to wszystko potrzebna jest SIM karta, to wszystko jest potrzebny internet. Idę sobie drogą, a tutaj na drodze takie plandeki, zastawiona droga. Co my tu mamy? Ładnie to się obsunęło. Tu jakaś rura, albo coś robią. Tam jakaś rura wygląda na dość nową. No muszę przejść dookoła, z tamtej strony. Ale jest podobnie gorąco jak na trasie, którą płynęliśmy. Jest godzina 16, a temperatura wynosi 31 stopni Celsjusza. Jestem w porcie Voyager i tutaj dostanę trochę informacji na temat łódek, które wypływają do Manaus. Widać, jakieś spore łódki stoją. Pewnie podobne barki będą płynąć. Marika z tym Japończykiem są już na tej łodzi, bo oni wyszli wcześniej z hotelu. Teraz ja idę do nich dołączyć. Oni pewnie już mają jakieś informacje. Łódź po części już załadowana, widać. Ja wchodzę teraz na pokład i zaraz będę chciał zobaczyć, iść na górę. Łódź przypomina tą, którą płynęliśmy, tylko że ta jest znacznie większa. Tu Marika zbiera informacje. Trochę już wiemy, ta biała łódka odpływa w środę, czyli za 3 dni jest niedziela. Ta odpływa we wtorek, ale jeszcze nie wiemy ceny, idziemy jeszcze dopytać. Ta odpływa za 2 dni, ale też wygląda, że już prawie pełna, załadowana. No, może przesadziłem trochę, pod sufit jeszcze da się załadować. I tutaj jeszcze jest sporo miejsca. Ale wchodzimy dopytać się jeszcze o cenę na górę, bo na górze zazwyczaj siedzi boss, albo nie siedzi, leży na hamaku. Co by się innego można spodziewać? Załoga ogląda mecze na żywo. To jest górny pokład, wcześniej byliśmy na dolnym, więc sporo miejsca tutaj jest. Tutaj są miejsca na hamaki, zobaczcie, jedno miejsce, raczej jeden rząd, tu jest drugi i tutaj jest trzeci. Na tamtej, co płynęliśmy, były tylko 2 i to jeszcze tak się przecinały trochę, więc ta jest naprawdę dużo większa. Jest też woda pod dostatkiem za darmo, więc to też jest dobre na tak długo. To jestem ja. Tutaj też ładnie wygląda ten kran. A tutaj co mamy? Łazienka zamknięta, jakby jeszcze niedostępne to wszystko. Ale fajowo, jeszcze do mnie nie dociera, że jesteśmy już w innym kraju, że jesteśmy w Brazylii. Brazylia też jest magiczna. Mam nadzieję, że będzie tak pięknie, jak było w Peru. Zresztą chyba sami przyznacie, że Peru było naprawdę magiczne. Płyniecie, czy będziecie tam stać? Zostajemy. Pa! Wziąłem jeszcze empanadę na ulicę tutaj od kolegi za jednego rilla. To wychodzi 80 groszy. Szukamy kolejnego hotelu, pytamy właśnie w następnym, bo w naszym i pytaliśmy już w 2
A na te pokoje nasz jest jeszcze ok, te tutaj już nie są ok, takie te pokoje, ale co gorsza, internet jak chcecie, no to musicie za niego ekstra płacić i można wykupić go na 20 godzin, a można przez 20 godzin wykorzystać tylko pół giga. A na same zajęcia Marika zużywa no różnie, pół giga, 1 giga przez godzinę, więc no jakiś niewypał na razie z tymi hotelami. Czas na chwilę relaksu, Marika poszła do baru. Taką butlę sobie zamówiliśmy, litrową. 15 reali takie piwo. Pierwsza brazylijska aferka. Zaraz będą się bić. Ale jaja. To komu pierwszy da w gębę? Ale afera. Butelki poleciały. To nie koniec afery, jeszcze będą się bić na ulicy i to chodzi o laski, a nie o facetów. Minęło 20 minut, jeszcze nie odpuszczają. Wyskoczyłem jeszcze z baru szybko na ulicę obok i zobaczcie, brazylijski grill jest znany wszędzie. Mają tutaj świeże mięso, jest też tutaj pani, która mówi po hiszpańsku, ja trochę mówię po hiszpańsku, jeszcze będziemy mieli ryż. Banano? No. Juka. Juka, dokładnie. To będzie juka i bierzemy jednego szaszłyka za 8 zł. Tak wygląda pudełeczko smakołyków za 10 reali, czyli 8 zł. Brazylia nas fajnie przywitała, trochę poszumieliśmy, a teraz szukamy coś do jedzenia na koniec dnia. Decyzja padła na świeżą pierś z kurczaka, którą już ściągnęliśmy. Zobaczcie, to jest pierś, która kosztuje 10 reali, czyli 8 zł. Kolega już nam nakłada ryż z fasolą, do tego ten proszek, który jeszcze nie rozszyfrowaliśmy, co to jest, i tapioka. 2 kawałki, o tam był jeden, czyli tu więcej tapioki będzie i do tego będą te nasze kurczaki. Wyszło kawał mięcha jak za te 8 zł. Jak? Dobrze ugrillowane? Dobre. Trochę soli brakuje. Tutaj są sosy, jest ostry, jest ketchup, jest majonez. Aha. Brazylia jest świetna i super nas przywitała, już wam to mówiłem. Tam wychodzimy, jest muzyka. Idziemy do naszego hotelu, gra muzyka, ludzie się bawią, jest niedziela. Dzień rodzinny, wiadomo, u nas tak samo. Wszyscy razem spędzają czas. Marika tam tańczy na ulicy. Taki klimat w Brazylii. Tam znowu restauracyjka, ludzie się bawią. Ja się nie dziwię, że oni tutaj są tacy taneczni, jak tu wszędzie muzyka, oni żyją muzyką. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na brazylijskiej ziemi. Mnie trochę lumbago pokręciło przez ten hamak pewnie ostatnio na tej łodzi. Idziemy jeszcze załatwić jedną sprawę teraz, podpytać o pewną informację na tą łódkę, na której byliśmy wczoraj. Ale jeszcze nie będziemy wam mówić, o co chodzi, jak się uda, to dopiero wtedy. Widać, że chłopaki od rana naprawiają drogę albo będą jakiś chodnik robić. Jesteśmy już w porcie i widać naszą łajbę, to ta zielono-biała, i zobaczcie, tam właśnie rozładowują samochody. Więc jeszcze do jutra, do 12 w dzień jest czas, żeby coś tutaj wysłać, jak ktoś by chciał. Wygląda na to, że nówki, motory też będą płynąć. A jednak nie, wczoraj byliśmy, to tutaj było sporo towarów, a że była niedziela, to nikt nie pracował, a dzisiaj jest rozładunek tej naszej łajby. Zobaczcie, jaki stary meraś jeździ tutaj po dżungli. Chłopaki rozładowują te towary, co wam mówiliśmy. O, Marika schodzi z łajby, bo deskę zabrali. Trzeba skakać. Wczoraj dopłynęliśmy do Tabatinga i była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek i żadna łódź nie wypływa do Manaus. No i przez to musimy zostać 2 nocki tutaj. No i byliśmy teraz zapytać, czy możemy zostać już na nockę na tej łodzi, która tam będzie stała i będzie czekała na odpłynięcie jutro. No to pan nam coś powiedział, nie znał hiszpańskiego ani angielskiego, no to nam powiedział, że policja, że oni nie mogą, także że nie możemy zostać na noc na łodzi. Tutaj jaka mała chatka i z wejściem takim zrobionym, taki mostek mały drewniany. Jakie deski znalezione, takie tutaj leżą, tak to wygląda. A my idziemy teraz dalej, idziemy coś zjeść, jakieś śniadanie. Jeszcze musimy powiedzieć w naszym hotelu, że zostajemy nockę. Weszliśmy na lokalny market i zobaczcie, jakie rybki tutaj się sprzedaje. Te jeszcze trochę żywe, niektóre. Tutaj jakie? To wszystko pewnie z Amazonki. Poszukamy piranii. Zaraz zapytam, gdzie jakaś pirania będzie. Ale wielkie. Zobaczcie na te. Konkretna ryba, jak boczek ze świni to wygląda. Idziemy dalej, przejdziemy się dookoła. Podpytaliśmy pana, który tam obrabia kolejną rybę, i połówka takiej ryby kosztuje
50 rieli, czyli 40 zł. Myślę, że tutaj jest ze 2 kilo takiej ryby. Tu jakie wielkie ryby, to tylko głowy już zostały. Te to takie maluśkie, ale na grilla idealne. Te są troszeczkę większe, te z jakimiś takimi łatkami. To są pewnie te duże, które tam widzieliście głowy, bo zobaczcie, ta ryba wygląda jak duży skał od świniaka. Z tej strony będą ogromne ryby. A mówisz, to jeszcze nie jest ogromna. To jeszcze nie jest ogromna. Tam głowa leży takiej ogromnej. Ale te jakie? Kurczę, przecież to ma, nie wiem, z 5-7 kilo taka ryba. Konkretna. I to na tyle z naszego planu spania za darmo dzisiaj na łodzi. Wróciliśmy do naszego hotelu. Bierzemy jeszcze jedną nockę za 75 zł bodajże nam wychodzi. Coś takiego. 90 rieli. Nie ma wyjścia. Śniadania jeszcze nie jedliśmy i po drodze jest taka restauracja, gdzie pieką w takim dużym piecu kurczaki na świeżo. Czy je tam jeszcze widać? Widać, kręcą się. No i bierzemy sobie po porcji. 12 zł wyjdzie za takie pudełko, ale to są na wynos. Mi się wydaje, że my dostaniemy na talerzach normalnie. No to siadamy do jedzenia. Kolega już szykuje dla nas kurczaka, dopiero go z pieca wyciągnął. I tutaj dają takie konkretne ćwiarteczki, a nie jak w Peru, że 1/8. Kolega otworzył piec teraz i będzie przekręcał albo węgiel podkładał. Tak wygląda moja porcja. Zobaczcie, kawał nogi. Tu jest łódko, tu jest to całe łódko, czyli tą ćwiartkę, co się u nas kupuje. Tutaj bo jeszcze szyję dostałem nawet. Jest fasola, jest makaron, jest sałatka, jest banan i do tego jeszcze jest czaufa, czyli taki ryż smażony. A Marika ma ćwiarę kurczaka, tylko że ma pierś całą, do tego jeszcze skrzydło, no i te same dodatki. Wow, a jaka porcja. I ta porcja 12 zł kosztuje. Byliśmy teraz w tym banku wziąć gotówkę i można 1250 rielisów wziąć za darmo, bez żadnej prowizji. Warto sprawdzić w różnych bankomatach, które były tam, ponieważ w jednym jak chcieliśmy wziąć było 500, poszliśmy do pani do kasy, do środka, do banku, powiedziała, że po drugiej stronie ma większy limit, no i tam już było można wybrać 1250, a pewnie jeszcze innego dnia 1400, bo było do wyboru już 1400, no ale było już zamazane, że nie można. Wracamy z banku i zobaczcie, kolejne kurczaki, kolejna restauracja w takim stylu. No właśnie, kolega mówi, że mogę wejść za ladę i to nagrać. Pięknie te kurczaki wyglądają. To jest brazylijski styl też. W Kolumbii, w Peru też to było. Zobaczcie, jakie one soczyste. Wczoraj i dzisiaj rano mieszkaliśmy w tym pokoju i się z niego wyprowadziliśmy. To jest numer 14, wam to raczej nic nie mówi, ale był bez okna ten pokój i się przenieśliśmy na sam początek, bo tutaj w tym hotelu jest tylko jeden pokój z oknem. Tylko jest taki problem, że tutaj chodzi klimatyzacja taka stara, dość że jest głośna to już od pół godziny i ona w ogóle nie chłodzi, tylko dmucha powietrzem. Jak wiatrak. Wygląda na to, że wracamy z powrotem do 14. Pani powiedziała, że zapyta. Aha. Ja tam go piszę, ale skoro tak działa, to chyba nie ma sensu tu się męczyć. Nie no, ja tutaj stoję i się pocę. Wyprowadzamy się z tego pokoju, bo jednak jest za gorąco. Przy takiej wilgotności to uwierzcie, ciężko wytrzymać. Mamy jeszcze dzisiaj kilka rzeczy do załatwienia i to do załatwienia przez internet. A przez to, że u nas jest słaby zasięg z telefonu, a internetu Wi-Fi nie ma, no to idziemy teraz w stronę portu, tam gdzie przypłynęliśmy ze strony Peru. No i mamy zasięg jeszcze, mamy jeszcze karty SIM z Peru, więc tam będzie lepszy zasięg, to załatwimy to, co mamy załatwić. Wczoraj do tego portu, a raczej do tego pomostu, który widzicie, przypłynęliśmy ze strony Peru. No i jesteśmy najbliżej jak się da, bo po tamtej stronie, gdzie widzicie ląd, to już jest Peru i tam jest antena, z której ściągamy internet. W tym porcie ruch jest cały czas pomiędzy tymi granicami państw, ludzie zwożą banany. Tutaj jakaś nowa dostawa bananu. Plantano? Tak, no właśnie. Pan mówi, że to plantany są. No i trochę się tutaj dzieje, można kupić, można sprzedać. Dużo jedzenia, dużo picia, jakichś lodów sprzedają. Załatwiamy sprawy portowe i przy okazji napijemy się litrowego, bo tutaj takie podają. Jakie ryby złapał ten właściciel tego baru, patrzcie. Chłopaki nałapali ryb i chodzą po porcie i sprzedają. Ja też myślałem, że ten nasz właściciel złapał, a on po prostu przyszedł kupić ryby. Co tutaj jest? Pirania? No, kucia. Jakaś czarna ryba. Ale one jeszcze się ruszają, one wyglądają jak trochę glonojady. Jeżeli chodzi o czystość, no to powiem wam, że tak słabo dbają o to. Pan przyszedł z synem połapać ryby. Pan ma na bambusie takim kawałek żyłki, chłopak ma na butelce.
i będą łapać. No tego jeszcze nie widziałem, na dojrzałego banana pan łapie. Sí, banana. Banana, właśnie się zerwała jedna, ale szybko, dopiero zarzucił i zaraz cyk. Jak mu ta żyłka tam chodzi, o, zaciął. Ale pequeño, malutka. No i zgadnijcie, wyrzuci czy zabierze? No ja też jeszcze nie wiem, zaraz zobaczymy, jak tutaj podchodzą. A, buziaka dał? Dobre, si. No urośnie, złapie większą. Jest. Następna, znowu malutka. Banany lubią te ryby w Amazonce. Pequeño, jak rekin mały wyglądała. Jest, po raz trzeci. Czy będzie większa? Aj, zerwała się. Blisko było. Zobaczcie, co tutaj na lokalnym markecie koło portu sprzedają. Nawet nie wiem, co to jest. To jakaś muszla, tu jakieś pazurki, tu jakiś długi ogon. Tam pan też coś sprzedawał jeszcze, ale już poszło. Ładne mięso świeże miał, to poszło. Wyglądało jak mała świnia. Finito. Boroga. Po hiszpańsku nam mówi, ale nie możemy znaleźć, co to jest. Ten zielono-biały to jest nasz hotel, wyszliśmy coś zjeść. No i pani tu sprzedaje pyszne kurczaki i też pyszne frytki. I Marika tak się napaliła na same frytki, że bierzemy za 8 zł, czyli 10 rieli. Mucho papas, zobaczcie. Za 8 zł bierzemy taką porcję. Co się okazało, zobaczcie. Pani nas tak polubiła, siedzi z nami i rozmawia, że dała nam jeszcze jedną porcję frytek za darmożkę. A to dlatego, że tam za nami jest kościół i 2 polskich księży tam ponoć jest. I pani właśnie tam uczęszcza. Tak, i też powiedziała, że pracuje jako coś jak Caritas i pomaga imigrantom, którzy są z całego świata, podobno z Pakistanu. Tutaj przyjeżdżają z Rosji, z Afryki, z Chin. Także mówi, że wszystkich przyjmują do siebie, dają im też jeść, pomagają, jak nie mają pieniędzy, jakby opiekują się nimi. Bardzo ciekawe, przemiła pani. Tutaj jedliśmy w tej restauracji, a tam z tyłu jest kościół i w tamtym kościele właśnie nie wiemy, gdzie jest ten dom, gdzie mieszkają księża, ale tutaj jest kościół i ona mówi, ta pani, która tutaj jest szefową, mówi, że oni przychodzą codziennie na kolację do niej. I zjadła swoje frytki, a ja mam ochotę na takiego kurczaka z grilla. No i już położyłem, wybrałem swoją porcję. To jest moja pierś z kurczaka i pani mi ją trochę podgrzeje. Zaraz mi kolega tam nałoży ryż, dodatki i będę siadał i jadł. Chłopakom się trochę pomyliło i zapakowali mi na wynos z białym ryżem jeszcze. A ja nie chcę białego ryżu, tylko chcę ten ryż z fasolą. Wygląda moje danie za 10 rieli, czyli 8 zł. Tu jest kurczak, pierś z kurczaka, do tego jest ryż z fasolą, tapioka i tutaj taki dodatek. Jeszcze do końca nie wiemy, co to jest, ale to jest dobre. Ja się najadłem, zjadłem, jeszcze piesek podjadł kości i tu jeszcze końcóweczkę zje. O, pięknie, on jakiś taki chudy. W dobrym miejscu jest, ale widać, że pierwszy raz. Sprawdźmy, czy piesek lubi też maniok. Nie, manioku nie rusza. No nie dziwię ci się, chłopie. W dzisiejszym odcinku kończymy peruwiańską przygodę, ale to nie oznacza, że kończymy przygodę z Amazonką. Teraz czas na Amazonkę po stronie brazylijskiej i tam spędzimy dłuższy czas, na pewno dłużej niż w Peru na tej stronie rzeki. Także wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki, że jesteście. Zostawcie suba, lajka i ślad węglowy w postaci komentarza i do zobaczenia w następnym odcinku. Piąteczka!